Kiedy kupujemy samochód, sprawdzamy numer VIN oraz ilość przejechanych kilometrów. Ale czy robimy to w odniesieniu do pojazdów komunikacji miejskiej? Raczej nie, a szkoda, bo wiele z nich skrywa w sobie naprawdę mnóstwo niesamowitych ciekawostek. Na przykład, czy można przerobić autobus na trolejbus? Jak się okazuje, można i to będzie tematem dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Gdyńska sieć trolejbusowa jest najstarszą i jednocześnie najdłuższą w Polsce. 15 tras obsługiwanych jest przez 93 trolejbusy. Wśród nich spotkać możemy 31 dawnych autobusów. Wszystkie zostały skonstruowane w zajezdni gdyńskiego przewoźnika, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej. Większość tego typu pojazdów zbudowano na bazie nadwozin sprowadzonych z Niemiec, używanych Mercedesów O405N oraz N2. Stąd wynika ich oznaczenie O405NE. Pierwszy do służby wszedł 6 grudnia 2004 roku i otrzymał numer 3046. Trolejbusy Mercedes O405NE zastąpiły wysłużone Jelcze 120 MTE, które stały się dla nich dawcami części. Zatem wbrew nazwie, część tych Mercedesów posiada radzieckie elementy, takie jak na przykład silniki. Innym ciekawym faktem jest to, że wiele O405 dotarło do Gdyni jako pojazdy dwudrzwiowe. W Gdyni natomiast do niedawna istniała zasada, że pojazdy 12-metrowe muszą posiadać 3 pary drzwi, przez co oprócz zamontowania nowego silnika i pantografu, dorobić im trzeba było jeszcze trzecie wejście. Przykładem takich trolejbusów mogą być pojazdy z numerami 3055 i 3063. Wyprodukowane one zostały jako dwudrzwiowe autobusy w 1993 roku dla Berlina. W 2005 roku dotarły do Gdyni, gdzie zyskały tak zwane drugie życie. Jednak nasuwa się pytanie, czy da się dostrzec różnicę pomiędzy oryginalnymi a dorobionymi wejściami? Jesteśmy na pokładzie trolejbusu z numerem 3055. Postaramy się porównać trzecie drzwi z pierwszymi i drugimi. Trzecie drzwi są oczywiście dorobione. Zanim powstały, w miejscu gdzie stoję były 2 rzędy siedzeń. Pierwsza rzecz jaka rzuca się w oczy to poręcz trzecich drzwi. Jest zupełnie inna niż poręcz pierwszych czy drugich. Tam jest ona w kształcie takiej fali. Tutaj jest typowa poręcz dla Mercedesów A405. Kolejną rzeczą jakiej tutaj brakuje z kolei jest brak tej dobudówki występującej przy pierwszych i drugich drzwiach, gdzie znajduje się lampka i zawór awaryjnego otwierania. Tutaj za to mamy lampkę z trolejbusu marki Jelcz. Czego tutaj również nie ma, to uchwyty występujące z przodu. Oryginalny element z Berlina, robiony na zamówienie. I co ciekawe, tam jest on zachowany w kolorze czerwonym, tak jak oryginalnie pomalowane były poręcze pierwszych i drugich drzwi. Pozostałe poręcze były pomalowane w kolor ciemny, brązowy. Jednak to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to brak poręczy, która tutaj kiedyś istniała i te otwory po starym mocowaniu. Zaślepiona co prawda, ale wciąż możemy dostrzec, jak stara poręcz tędy przebiegała. Warto także zwrócić uwagę na to, że ścianki działowe przy oryginalnych wejściach są w całości wykonane ze szkła, natomiast w tych z tyłu szyba dochodzi tylko do połowy wysokości. Również mocowania poręczy tylnych ścianek działowych różnią się od oryginalnych. Jeżeli nie jeździcie jednak regularnie komunikacją miejską, a wciąż chcielibyście rozpoznać trolejbusy z dorobionymi trzecimi drzwiami, nadal macie taką okazję. Bowiem Mercedesy O405N, które zostały oryginalnie zbudowane jako pojazdy trzydrzwiowe, mają wejścia ułożone mniej więcej w równych odstępach. Natomiast O405, którym trzecie drzwi dorobiono, posiadają środkowe wejście przesunięte bliżej tylnych drzwi, co z kolei wynika z konstrukcji dwudrzwiowych Mercedesów O405, która zapewnia umiejscowienie drugiego wejścia w przybliżeniu równej odległości od przodu, jak i od tyłu pojazdu.
Jeżeli mielibyście z kolei okazję przejechać się nowszym Mercedesem O405 N2AC z numerem 3020, przyjrzyjcie się poręczy, której brakowało w 3055 oraz lampom znajdującym się w pobliżu dorobionego trzeciego wejścia, które oryginalnie występują w charakterze dodatkowego oświetlenia, z reguły jednak jedynie w miejscach, gdzie nie ma drzwi. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że Mercedes O405 NE jest pojazdem, którego podobizna znalazła się w logu PKT, przez co pojawia się on na tapicerce siedzeń nowszych Solarisów. Niestety trolejbusy Mercedes O405 NE już wkrótce zaczną znikać z gdyńskich ulic, bowiem do użytku wejdą nowe Solarisy Trolino, zarówno standardowe, jak i przegubowe. Ale dzięki takim filmom jak ten będziemy mogli w przyszłości jeszcze raz usiąść i przejechać się, choćby wirtualnie, tymi pojazdami. A mianowicie stworzonymi w Gdyni trolejbusami, które mimo tego, że posiadają wspólne, podobne oznaczenia, znacznie różnią się od siebie. My za przykład obraliśmy sobie Mercedesa o numerze 3055, jednak jak widać po przytoczonym później egzemplarzu oznaczonym 20, każdy skrywa w sobie coś innego, unikatowego, czego nie mają pozostali. Zatem następnym razem, kiedy wsiądziecie do Mercedesa O405 NE, spróbujcie znaleźć na jego pokładzie coś, co może Wam się wydać jedyne w swoim rodzaju.